Cześć, witajcie na kanale Grupy GZ. Kilka tygodni temu, kiedy poznaliśmy polską ofertę najnowszej Alfy Romeo Tonale, nagraliśmy film, w którym zapowiedzieliśmy, że kiedy tylko auto demonstracyjne dotrze do naszych salonów, nagramy dla Was kolejny materiał z prezentacją tego auta. Dzisiaj spełniamy naszą obietnicę. Przed Wami Alfa Romeo Tonale w limitowanej wersji premierowej Edizione Speciale. It's another day to live another fairy tale. It's another night to drink and then forget. Oh no, tomorrow won't wait around forever. We only have a day tonight. We only have a day tonight to live and never pray, to play and never die. Alfa Romeo Tonale to przedstawiciel segmentu C-ów o wymiarach 4,53 m długości, 1,84 m szerokości i 1,60 m wysokości. Plasuje się więc w segmencie niżej niż większe Stelvio, a bazuje na płycie podłogowej koncernu Stellantis znanej z nowego Jeepa Compassa, przy czym Tonale jest od niego dłuższy o 12 cm przy zachowaniu tego samego rozstawu osi wynoszącego 2,63 m. Model oferowany jest w 4 regularnych wersjach wyposażenia Super, Sprint, TI oraz Veloce, a także w prezentowanej, limitowanej serii Edizione Speciale. Włosi są mistrzami, jeśli chodzi o design, o styl, a projektowane przez nich pojazdy mają przede wszystkim chwytać za serce oraz urzekać samym wyglądem. Nie inaczej jest z nową Alfą Romeo Tonale, bo pracę projektantów Centro Stile Alfy Romeo widać dokładnie w każdym detalu oraz z każdej strony tego samochodu. A skoro sama marka promuje ten model hasłem La Metamorfosi, to naprawdę warto przyjrzeć mu się nieco bliżej. Zacznijmy od przodu i tego, co pojawiło się w Alfie Romeo po raz pierwszy, a mianowicie przednie lampy w technologii LED, które w Tonale dodatkowo posiadają charakterystyczną listwę dzielącą optycznie każdą z lamp na 3 części. Jest to stylistycznym nawiązaniem do modelu Sprint Zagato, jednocześnie tak zwaną sygnaturą świetlną nowego Tonale. Reflektory wykonano w technologii LED i są one dostępne już od bazowej wersji wyposażenia Super. W wersji Edizione Speciale, podobnie jak w wersji wyposażenia TI oraz Veloce, reflektory są matrycowe i adaptacyjne. Charakterystycznym elementem, bez którego nie istnieje prawdziwa Alfa Romeo, jest oczywiście Scudetto. W wersji Edizione Speciale jest ono czarne, podobnie jak w sportowo stylizowanych wersjach Sprint oraz Veloce. W wersji Super oraz TI będzie ono satynowo-srebrne. Gama kolorów nowego Tonale rozpoczyna się prezentowanym, dostępnym w standardzie bez dodatkowej opłaty lakierem o nazwie Alfa Rosso. Pozostałe kolory wymagają dopłaty, a flagową pozycją w tej części cennika jest trójwarstwowy, perłowy lakier o nazwie Montreal Green, znany także z Giuli Quadrifoglio. Pod maskę nowego Tonale trafiły 2 wersje hybrydowego napędu łączącego silnik benzynowy oraz elektryczny, jeden silnik diesla, a już wkrótce jesienią pojawi się także najmocniejsza w gamie hybrydowa wersja typu plug-in. Standardowo wszystkie silniki łączone są z dwusprzęgłową skrzynią biegów, benzynowe z 7-stopniowym DCT, a diesla z 6-stopniowym DCT. Standardowo też, poza zapowiadaną wersją PHEV, napęd przekazywany jest na oś przednią. Pod maskę naszego Tonale trafiła bazowa jednostka o pojemności 1,5 litra i mocy 130 koni. Dodatkowe 20 koni pochodzi z silnika elektrycznego. Moment obrotowy tego silnika to 240 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 poniżej 10 sekund. Mocniejsza odmiana tego silnika została skonstruowana specjalnie dla Tonale i otrzymała nową turbosprężarkę o zmiennej geometrii, dzięki czemu silnik benzynowy generuje 160 koni, a cały układ wspierany jest tak jak wcześniej przez silnik elektryczny, dający dodatkowo 20 koni. Maksymalny moment obrotowy to również 240 Nm, ale dzięki wyższej mocy auto przyspiesza do setki o ponad sekundę szybciej. Diesel ma z kolei pojemność 1,6 litra i generuje moc 130 koni oraz 320 Nm momentu obrotowego. Najmocniejszą wersją Tonale, jaka już jesienią trafi do oferty, będzie hybryda typu plug-in z napędem na wszystkie koła kół
4. Zapowiadana moc tego układu to aż 275 koni, a dzięki temu kompaktowe tonale będzie mogło przyspieszać od 0 do 100 w 6,2 sekundy, czyli naprawdę szybko. Boczna linia tonale oparta została na linii przetłoczenia zwanej Linea GT, biegnącej od reflektorów przednich aż do lamp tylnych. Linia ta została zaczerpnięta przez projektantów modelu GT Junior, a sylwetka dzięki temu jest czysta i pozbawiona zbędnych stylistycznie elementów. Przetłoczenia poszerzające nadwozie i nadające tonale nieco muskulatury znajdziemy zwłaszcza na błotnikach. Tylna część nadwozia poszerza się poniżej linii okien, będąc jednocześnie stylistycznym nawiązaniem do wspaniałej, pięknej Alfy Romeo Disco Volante. Na uwagę zasługują także nowe obręcze kół ze stopów lekkich z charakterystycznym dla Alfy Romeo wzorem, których jest łącznie 5 rodzajów. W limitowanej edycji specjalnej, w zależności od wybranej wersji silnikowej, otrzymacie jeden z dwóch wzorów felg 20-calowych. W regularnych wersjach wyposażenia felgi będą miały 18 bądź 19 cali. Za felgami możecie zauważyć czerwone zaciski sportowego układu hamulcowego firmy Brembo, które są wyposażeniem standardowym w wersji Edizione Speciale oraz Veloce. Natomiast w wersji Sprint oraz TI są wyposażeniem opcjonalnym wymagającym dopłaty. Alfa Romeo Tonale jest pierwszym modelem w segmencie wyposażonym w technologię Brake-by-Wire. Układ hamulcowy wspierany jest elektroniką, zapewniając dużo większą czułość i lepsze wyczucie w trakcie jazdy. Standardowym wyposażeniem każdej wersji Tonale jest też aktywny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz innych użytkowników drogi. Na pokładzie nowego Tonale znajdziecie też system autonomicznej jazdy poziomu drugiego, jak choćby tempomat z funkcją jazdy w korku, kamery 360 stopni, czujniki martwego pola wykrywające także ruch poprzeczny, czy aktywny system utrzymywania samochodu w pasie ruchu. Najbardziej charakterystyczny element, czyli sygnatura świetlna nowego Tonale, została powtórzona także z tyłu. Wąska listwa LED w kształcie sinusoidy biegnie przez całą szerokość auta, tworząc po obu stronach wzór w postaci 3 wyraźnie zaznaczonych segmentów lampy. Charakterystyczne jest także ostre podcięcie tylnej szyby, będące stylistycznym nawiązaniem do słynnej Alfy 8C Competizione. W centralnym miejscu tylnej klapy umieszczono okrągłe logo marki oraz stylizowany chromowany napis Tonale. Bagażnik nowej Alfy ma pojemność 500 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy jego pojemność rośnie do 1550 litrów. Oparcie dzielone jest w proporcji 60 do 40 i posiada wygodny podłokietnik oraz otwór do przewożenia nart. Bagażnik ma regularne kształty, podłoga jest płaska, a pod podłogą znalazło się jeszcze miejsce na bardzo praktyczny schowek. W łatwym dostępie do niego pomagają dwa takie sprytne uchwyty. Po zajęciu miejsca w środku, a zwłaszcza za kierownicą, od razu poczujecie, że siedzicie w prawdziwej Alfie Romeo. Centralnie przed Wami macie wielofunkcyjną kierownicę ze starterem, a zaraz za nią standardowe dla Edizione Speciale oraz Veloce łopatki do zmiany przełożeń, które są aluminiowe i swoją drogą wyglądają naprawdę fenomenalnie. Standardowym wyposażeniem każdej wersji Tonale są wirtualne zegary o przekątnej 12,3 cala. To, co z pewnością ucieszy wszystkich fanów marki, to to, że ekran nie został zabudowany w takiej zwykłej prostokątnej formie, a zachowano zaokrąglone obudowy zegarów znane z wcześniejszych modeli Alfy Romeo. Na uwagę zasługuje też oprawa graficzna wirtualnych zegarów. Ekran TFT jest bardzo dobrej jakości i rozdzielczości, a w zależności od Waszych upodobań macie do dyspozycji także 3 wersje graficzne, w tym wyjątkowo stylowy z obrotomierzem i prędkościomierzem przenoszącym Was wirtualnie za kierownicę któregoś z klasycznych modeli Alfy Romeo. Kokpit nowej Alfy Romeo zakończony jest po obu stronach charakterystycznymi dla marki okrągłymi nawiewami. Przez prawie całą szerokość przebiega też srebrny panel, który w wersji TI, Veloce oraz Edizione Speciale zawiera w sobie wielokolorowe oświetlenie nastrojowe. W centralnym miejscu kokpitu znalazł się ekran systemu inforozrywki Uconnect o przekątnej 10,25 cali i podobnie jak wirtualne zegary jest on wysokiej jakości oraz wysokiej rozdzielczości. Ekran jest wyposażeniem standardowym każdej wersji Tonale, podobnie jak bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto czy systemy łączności Alpha Connect Services. Od wersji Sprint system multimedialny wyposażony jest również w nawigację firmy TomTom. Nasze Tonale wyposażone zostało dodatkowo w pakiet audio wysokiej jakości marki Harman Kardon, który jest dostępny jako opcja od wersji wyposażenia Sprint. System składa się z 14 głośników i wchodzi w skład także pakietu Premium wraz ze skórzaną tapicerką oraz wentylowanymi fotelami przed nimi. Poniżej ekranu znajdziecie łatwy w obsłudze, intuicyjny panel obsługi klimatyzacji w postaci fizycznych przełączników, choć ustawienia klimatyzacji dostępne są także z poziomu systemu inforozrywki. Na konsoli środkowej nie mogło oczywiście zabraknąć przełącznika trybów jazdy DNA.
W wersji Veloce, która standardowo jest wyposażona także w aktywne zawieszenie Dual Stage, na przełączniku znajdzie się także przycisk zmieniający charakterystykę zawieszenia. Jak wspomniałem na początku, prezentujemy Wam auto, które jest naszym samochodem demonstracyjnym. Jeśli więc jesteście ciekawi, jak jeździ się nowym Tonale, to zapraszamy Was na jazdy próbne do jednego z salonów Alfy Romeo grupy GZ. Dajcie nam także znać w komentarzu, jak podoba Wam się taka prezentacja nowości z naszej oferty, albo który z nowych modeli chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Z pewnością weźmiemy to pod uwagę przy realizacji kolejnych materiałów. Zachęcamy Was także do subskrybowania naszego kanału oraz odwiedzenia pozostałych social mediów, a jeśli chcecie więcej informacji na temat Alfy Romeo Tonale, to kompletny cennik, wyposażenie oraz dane techniczne znajdziecie na naszej stronie internetowej. Link zostawimy Wam w opisie do tego filmu. Cześć i do zobaczenia!